Siemaneczko, siemaneczko, witam serdecznie.
na naszym dzisiejszym live. Witajcie moi drodzy. Witam już tu pierwsze osoby na pionowym, jak i poziomym streamie. Siemanko. Witajcie, witam Atama, siemaneczko, czołem. Moi drodzy, dzisiaj wracamy do naszego tematu, który poruszaliśmy już poprzednio, a mianowicie wskaźnik częstotliwości, tak zwana herzmiarka, którą sobie już na ostatnim streamie przygotowaliśmy, polutowaliśmy parę rzeczy, które tu potrzebowaliśmy. Mamy goldpinki, mamy przygotowane wyprowadzenie, które będzie nam potrzebne do zmiany parametrów pracy naszego tutaj wyświetlacza. Mamy przygotowane goldpinki pod zasilanie, pod pomiar częstotliwości. Tak więc dzisiaj skupimy się na czym? Na zbudowaniu tego naszego układu pomiarowego, który sobie zaplanowaliśmy. Prosty układ, nie jest to nic skomplikowanego. Bazujemy w większości na tym, co jest w dokumentacjach technicznych tych kostek radiowych, które tutaj mamy często na naszym kanale w różnych małych radyjkach, a mianowicie chociażby kostki, tu akurat mam 30 sztuk SC3610D. Są to klony kostek znanych jako TDA 7088. Proste, fajne kostki radiowe, pod którymi można właśnie podłączyć m.in. chociażby taki oto właśnie prosty wskaźnik częstotliwości. Będziemy sobie coś takiego, słuchajcie, właśnie przygotowywać, a wracając do tematu, składam to tylko dlatego, żeby mieć kolejny prosty układ do pomiaru i ewentualnej kalibracji takich prostych właśnie radyjek. Mam tutaj dwa radyjka, o których Wam wspominałem ostatnio. Są to radyjka, które składał nasz widz. Przysłał mi je razem z innym sprzętem Unitry do naprawy. Składał jedno, nie chciało mu działać, złożył drugie, również mu nie chciało działać. Napisał, czy jestem w stanie oblukać, zobaczyć, ewentualnie naprawić mu, żeby te dwa radyjka zaczęły działać. Zgodziłem się, dla mnie to nie jest problem, słuchajcie, a właśnie dlatego chcę złożyć ten układ, żeby w razie Wam też pokazać, że można dzięki takim właśnie prostym wskaźnikom wziąć i na przykład podłączyć pod taki oto układ radiowy. Tu jest właśnie układ chyba SC albo coś podobnego. Tych układów jest kilka klonów. To jest jakiś CD. Teraz nie widzę dokładnie co, muszę dokładnie zweryfikować, ale jest to samo właśnie, co Wam pokazywałem jako SC1088, ewentualnie TD A7088. Siemaneczko Mareczku, witaj Marku. Tak więc będziemy sobie to na spokojnie, słuchajcie, ogarniać, a dzisiaj skupimy się na tym, aby to w miarę polutować. Mam tutaj prostą płytkę stykową, taką uniwersalną, dwustronną, którą wielokrotnie mieliście okazję już na naszych tutaj live'ach, no dalej wychodź, widzieć. Nic skomplikowanego. Tak jak powiedziałem, jest to układ, który budujemy potocznie po prostu na pająka, można powiedzieć, łącząc odpowiednie wyprowadzenia ze sobą. Nie będzie to nic skomplikowanego. Układ ma po prostu zadziałać. Tak więc będziemy sobie ten układzik, to będzie tak, tu będzie wspomniany już przeze mnie gdzieś dusio, którym będziemy zmieniać parametry pracy naszego wyświetlacza, a oczywiście tu poniżej zaraz sobie wlutujemy te dwa przewody od naszych tutaj zmiany parametrów pracy wyświetlacza i zaczniemy sobie powolutku, słuchajcie, już to składać. Mam nadzieję, że układ powinien nam ruszyć z kopyta, nie powinno to być jakieś tam problematyczne, tak więc na spokojnie zaraz sobie to wszystko złożymy, niech stacja nam wystartuje.
Ja sobie tu przygotuję pensetę. Oczywiście wskaźnik również, żeby Wam coś tutaj pokazywać ciekawego. Jeżeli coś będziemy sobie tutaj obgadywać odnośnie naszego tutaj układu. Dobra, ja sobie teraz się tutaj skupię tak, aby te dwa przewody wziąć i wyprofilować tak, aby polutować i żebyśmy mogli sobie to na spokojnie podłączyć. Mówię, zaznaczam, jest to układ, który robimy po prostu na pajączka, bez jakichś tutaj wielkich, wiecie, wodotrysków, zmian, płytek specjalnych. Po prostu składamy to. No dalej. Na tym, co mamy, używamy tego, co mamy, potocznie się mówi, w szufladzie. Jako tranzystory użyję tutaj, to już też akurat jeden z widzów akurat w komentarzach się pytał, czemu użyję tego typu tranzystorów, a nie innych, ale po prostu mam tych tranzystorów właśnie tutaj całe mnóstwo. Nie mam tranzystorów takich dwubramkowych, o których tam wspominał na czacie. Szkoda, można by coś takiego przygotować również. Tak więc będziemy mieli to, powiedzmy, przygotowane. Dobra, ja sobie to tutaj zaraz zalutuję. To będzie coś takiego, jak widzicie, już kabelki doprowadziłem. Żadnych skomplikowanych rzeczy. Tak jak mówiłem, układ ma po prostu działać. Ma nam to umożliwić załączanie i przełączanie trybu pracy tego układu. Oczywiście będzie troszkę problematycznie to lutować, bo ten płytka jest niestety dwustronna i do tego jeszcze z metalizacją otworów. A jak pamiętacie, często na tych płytkach, właśnie na tych, cyna potrafiła nam robić drobne problemy, ale to nie jest problem, bo przechodziła, robiła takie dziwne bąbelki, ale to wszystko jest do ogarnięcia. Dobra, wyświetlacz mamy wstawiony. Teraz możemy na spokojnie oblutować nasze goldpiny, które tutaj mieliśmy. Możemy śmiało, tak jak tutaj mamy podwójnie, więc nie ma najmniejszego problemu. I tak pamiętajcie, że jeden z nich jest podlutowany pod pad na wyświetlaczu, drugi jest tylko i wyłącznie jako dystans. Tak więc tutaj nie ma znaczenia, one nie są połączone fizycznie, ale żeby to miało ręce i nogi, możemy je sobie śmiało oba polutować, więc nie ma najmniejszego problemu. Możemy już też mniej więcej, powiedzmy, połączyć. A wyprowadzenia goldpinów możemy zaraz przyciąć, jak to się mówi, cążkami. Tak to mniej więcej, moi drodzy, na tą chwilę wygląda. Mamy to lutowane, podlutowane z drugiej strony. Zaraz sobie to odetniemy. Mam tylko nadzieję, że nie pęknie mi ten wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ale jak pęknie, to mam gdzieś tutaj drugi we woreczku, to na szybko się go wykorzysta. Zresztą mam też parę sztuk jeszcze samych wyświetlaczy kupionych z myślą o naprawie
innego układu pomiarowego, który kiedyś też mieliście okazję już widzieć na naszym kanale. Coś akurat robiliśmy i uruchamialiśmy jeden właśnie z modułów radiowych. Tak, Marku, to już częściowo działało, zresztą macie na zdjęciu, na miniaturce właśnie częstotliwość pokazaną tego układu, że już układ zaczyna, jak to się mówi, coś nam pokazywać. Ale to był po prostu podłączone typowo zasilanie, nic więcej, tylko na potrzeby właśnie tylko zdjęcia. Nie, ja tu nie stosuję AI do miniaturek, ja mam własny szablon do miniaturek na kanale, tak więc wszystkie miniaturki są robione przeze mnie w szablonie, no można powiedzieć też przygotowany szablon w Photoshopie i mamy grafikę przygotowaną profesjonalnie. Teraz tak, te nasze dwa przewody podłączymy sobie tu akurat najprościej, z najprostszym sposobem, czyli mostkiem. Sobie kropeczkę cyny zrobimy, połączymy jedno z drugim, proszę bardzo. Jeden padzik jest podłączony. Drugi padzik również. Tu możemy też jeszcze tego pada polutować, żeby nie było. OK, czyli mamy to, czyli nasz przełącznik trybu pracy naszego układu został wlutowany. Tu wam też pokażę, jak to wyszło od spodu. Tutaj jakichś dużych wodotrysków, słuchajcie, nie będzie, jak to się mówi, więc mamy to przygotowane. No to teraz co? Potrzebujemy dwa tranzystorki. Miałem tutaj całą rajdę, gdzie ja je rzuciłem. Widzicie? Ogarniałem sobie tutaj parę rzeczy dzisiaj. Dobra, jest. SC3610D. Tak też dzisiaj jeszcze szukałem, że zamiast tego tranzystora moglibyśmy zastosować nasz poczciwy BF199 wydłubany, jak to się mówi potocznie, z jakiejś tam głowicy radiowej. Też by się nadał bez jakichś większych problemów. Poczekajcie, sobie tutaj jeszcze otworzę dokumentację. Czekaj. O, dobra. No i te kody do tych datasheetów to jest dobra, mamy nasz tranzystor też pobrany w razie W. Ja wam tego PDF-a potem też na nasze forum wrzucę dyskusyjne. Tak więc jeżeli ktoś będzie potrzebował, to dokumentacja cała będzie wrzucona na nasze forum dyskusyjne. Oczywiście linki do naszego forum dostępne są oczywiście na naszym kanale, w opisach naszych streamów, tak więc serdecznie zachęcam, moi drodzy, do patrzenia, weryfikowania, szukania, no i najważniejsze, co jest, do rejestracji na naszym forum, bo naprawdę warto. Dobra, mamy nasz tutaj
Mierniczek, tu mam ten drugi, który mi został. Zaraz sobie tylko jeszcze zweryfikuję, w którą stronę był minus, żebym przypadkiem nie zrobił gafy i nie podłączył go odwrotnie. Czyli tak, minusa mamy z tej strony, sobie oznaczę to na płytce, żeby też to będzie mi przydatne. Słuchajcie, czyli tu jest minus, a plusik jest z tej strony. Dobra, czyli tak, tu mamy minusa, tu mamy plusa. Ok. Najważniejsze, aby tego nie uszkodzić, bo mówię, szkoda po prostu zniszczyć sobie niepotrzebnie moduł wyświetlacza. Oczywiście może moduł, sam wyświetlacz może nie, ale tego dziwnego stalaka SC3610D musiałbym szukać gdzieś w wylutach. Mam parę tych układów z odzysku, ale no, zabawa po prostu była. Siemanko, siemanko, Zdzisiu, witaj na naszym streamie dzisiaj, siemanko. Jak widzisz, Zdzisiu, dzisiaj kontynuacja naszych tutaj tematów z prostym wzmacniaczem częstotliwości dla herzmiarki. Więc budujemy sobie dalej nasz układzik, czy budujemy, teraz można powiedzieć, że w tej chwili już schemat przerzucamy na naszą płytkę. Może sobie tak to rozplanować, żebyśmy mieli w miarę łatwo. Bo wiecie, koncepcja sama planowania to jest połowa sukcesu, bo lepiej wykorzystać całą możliwość płytki, tak aby sobie zagwarantować dobrze, wiadomo, rozplanowanie elementów, ścieżek, możliwość połączenia wszystkiego, elementów typu rezystorki, kondensatorki. No i wtedy mamy pewność, że to na pewno będzie działało. Czyli teoretycznie mógłbym zrobić coś takiego. Ewentualnie o jedno do tyłu, o. Chociaż nie, to nie ma problemu. Tutaj mógłby też być, o. Czyli tak byśmy mogli te tranzystorki mieć umiejscowione. Będzie nam łatwiej, jak to się mówi, to powiedzmy polutować. Dokładnie jest dzisiaj wzmacniacz wejściowy dla naszego układziku. Ponieważ samo podpięcie układu pod wyjście oscylatora w układzie no niestety ma zbyt niskie napięcie i warto lekko, minimalnie chociaż go wzmocnić. Muszę troszkę te tranzystorki sobie przytrzymać niestety palcem od spodu, z tego względu, że one są z wylutu. Oczywiście sprawne, bo przemierzyłem je, nie są czaśnięte. Szkoda mi używać nowych, chociaż mam tu w pudełku, więc to też nie jest jakiś tam większy problem. Ale po prostu mam tranzystory, wiecie, z wylutu, możemy wykorzystać. Bądźmy chociaż troszkę minimalnie ekologiczni, jak to się mówi. Wykorzystajmy to, co mamy, to, co możemy.
Dokładnie, podobnie jak tak robię, więc tu mam specjalnie zdzisił ten woreczek, z którego brałem te tranzystorki, ten tutaj, w którym mam S90, one są z wylutu, mam tu jeszcze 4 sztuki, przemierzone, sprawdzone, wiem, że są działające i nie mam tutaj problemu, że będą jakieś tam niepotrzebne, dziwne, powiedzmy, cyrki się działy. I teraz tak, teraz sobie musimy przygotować drugi tranzystor. I tak jak tutaj mówiłem, gdzieś tutaj sobie go zrobimy. Spokojnie nam to tak, dokładnie. Wiesz, jeżeli będę potrzebował na opartego już nowego tranzystora, właśnie typowo tego, to tak jak mówiłem, przyjechały do mnie paczki z tranzystorami, więc mam tych tranzystorów całe mnóstwo tutaj. Ale mówię, wolę wykorzystać te z wylutu sprawdzone, mamy pewność, że są działające. Dobra. Minus jest taki, że akurat mają troszkę krótkie te wyprowadzenia. Trzeba się troszkę, jak to się mówi, nagimnastykować, żeby je tutaj w tych otworkach polutować. Ja je minimalnie już troszkę porozginałem, tak aby tutaj dopasować po prostu rozstawem wyprowadzeń tych tranzystorów do naszego układu. Tak to tutaj w tej chwili wygląda. 2 tranzystorki już siedzą. Tak, dokładnie. Niestety tutaj już różne produkcje są tych tranzystorów i też tego nie przeskoczymy. Pamiętam, też miałem gdzieś parę serii właśnie WN-ów, właśnie tak tu gdzieś opiszesz, z kapturkiem, metalowe, stare jeszcze właśnie na takich pozłoconych nóżkach, wyglądały jak 107 czy 177 klasyczne właśnie nasze takie tranzystorki. Teraz wszystko już pakują w te plastiki niestety, więc jeżeli mamy właśnie te stare, super, można tego gdzieś tam wykorzystać, ale tutaj powiem Ci szczerze, do takich prostych układów, to co my tutaj się tak bawimy, coś mierzymy, coś takiego prostego budujemy, to tak czy siak te plastiki sprawdzają się. Może być, chociażbym plastikowego dwuena, to tak tutaj podałeś, bym nie wstawiał, wolałbym już wstawić zwykłego BC, nie wiem, z serii 550, 560, coś z tych tranzystorów, niż właśnie już te dwuenki właśnie tutaj co podałeś. Ale wiesz, jeżeli mamy, stawmy to co możemy i na pewno będzie układ śmigał. Dobra, wracamy do naszego układu, słuchajcie. Czyli teraz tak, potrzebujemy, ja sobie tutaj odpalę jedną rzecz jeszcze. Kądzie 2 piko. I teraz tak, 2 piko to będą cholernie małe pojemności.
muszę to szukać w tych moich takich pojemniczkach, bo na pewno jest. Oczywiście wcześniej sobie je przemierzymy jeszcze, żeby mieć pewność. 100 piko, 30 nano, 3,6 piko, 4 piko, 6 piko, 1 nano, 18 piko, 68, 8,2, o, 2 pikofarady. Ewentualnie możemy sobie jeszcze zweryfikować, bo tu mam takie dosyć fajne na blistrach. Co to były? To było 30 piko, 62, 91, 75, dobra. Pół piko nawet tu mam, 20 piko. No powiem, że mamy w czym wybierać, słuchajcie. 7,5 piko. Jeżeli chodzi o 107, to mam całą szufladę właśnie 177, właśnie 178, 107, właśnie nasze klasyczne złote z cemi, kupione za grosze właśnie w sklepie. To był sklep elektroniczny z Ostrowa Wielkopolskiego. Dosłownie grosze płaciłem. A teraz kurczę, nie wiem, jakieś wielkie kurde kastrowanie elektroniki, bo one są pozłacane i można się mega wzbogacić. To bez sensu według mnie. Dobra, spróbujemy sobie go zmierzyć. Chociaż wątpię, to jest tak mała pojemność. Chociaż ten miernik dawał radę. Znaczy miernik. Tester elementów po prostu. No, zmierzyło nam pojemność 1 piko. Czyli teoretycznie mogę przyjąć, że ten kądzior ma te dwa, bo to jest tak mała pojemność. Tolerancja błędów to jest plus minus 25. Albo nie kontaktują. Muszę tak zrobić jeszcze raz. Ten jest jakiś kurde dziwny. Ja już mówię, to są tak małe pojemności, że te testerki i tak mają z nimi często problemy, ale jest 2 piko. No. Zobaczcie, co zbyt mała pojemność po prostu na te śmieszne testery. Dobra, czyli tak, mamy jednego kądzia na wyjście przy kolektorze
drugiego tranzystora, czyli to jest nasz drugi, to jest pierwszy i idzie na nasz wejście pomiarowe. Czyli będzie tutaj. Drugi kondzio mamy tak, że idzie na bazę drugiego z kolektora tutaj pierwszego tranzystora. To jest tak, musimy sobie to dobrze zaplanować. Dobra, najpierw polutujmy tego pierwszego kondzia. A kolejnymi będziemy się za chwilkę zajmować. Dobra. Tutaj te druczki. Dobra, pierwszy kondzio jest. Czyli tak. Do wyjścia to tutaj musimy go delikatnie kropeczką cyny. Dobra, jest to połączone i z tej strony kolektor do kondzia. Dobra, mamy to. Jest to połączone. Teraz tak. Z kolektora rezystor 470 do 680. Zaraz coś tu znajdziemy. Co będę mieć w pudełku, taki damy. Mam bardzo ładną wartość, 510 ohmów, czyli tak można powiedzieć po środku będziemy mieli. A tutaj mamy w granicach 200, 220, zaraz sobie coś znajdziemy również. Mamy 220, jak widzicie, nie ma problemu. I teraz tak. Z tego pierwszego, z tego drugiego tranzystora no dokładnie, no to fajny zakup dziś zrobiłeś. Gratuluję, gratuluję. Czasami się takie przydadzą. Ja na przykład ostatnimi czasy, kiedy to było? W zeszłym roku mi się tak fajno trafiło. Kupiłem właśnie cały taki duży karton od kogoś właśnie, kto sprzedawał rezystory MUT. Dosłownie kupę różnych wartości na blistrach papierowych. Naprawdę super. Mam to w magazynie akurat. Dobra, tutaj będziemy mieli tak. Sobie tą nogę wykorzystamy jako plus zasilania naszej szyny na naszym układzie.
No dokładnie, dokładnie. I najfajniejsze z dzisiaj jest to, że nie jakoś tam sfatygowane czy coś, naprawdę zachowane w bardzo dobrym stanie, niezniszczone. Ktoś je trzymał typowo w pudełeczkach, w kopertkach, nielutowane, naprawdę super, powiem Ci. Czasami się fajnie lutowało, dobre te rezystorki były. No i najważniejsze jest to, że wpadły także od najróżniejszej mocy, od 0,125 W, 0,25, półwatowe, 1W, 2W, więc jest trochę tego do wyboru. Więc w razie problemów jakichś projektowych czy innych spokojnie będzie można wykorzystać to. O, Szymon się pojawił, siemanko, siemanko. Marcin się pojawił, siemaneczko Marcin. Dzisiaj akurat kończymy, mam nadzieję, że dzisiaj skończymy projekt precyzyjnej herzmiarki, miernika częstotliwości do radia. Tak więc teraz już składamy sobie część wzmacniacza częstotliwości na 2 tranzystorach, tutaj na płytce uniwersalnej. Miernik już jest wlutowany, przełącznik trybu pracy oscylatora również przygotowany, tak więc będziemy mogli zarówno bawić się typowo takimi radyjkami, na przykład tu jest radyjko na klasyku, można wręcz powiedzieć, układ Sony CXA, jeżeli dobrze pamiętam 5038 chyba. To jest moduł, on nie jest przeze mnie lutowany, to był jakiś kupiony, mam tych modułów trochę. CXA 1538 i jest oczywiście z nadrukiem Sony, zobaczcie sami, proszę. Tak więc mam tych modułów, tych radyjek właśnie trochę. On tu jest akurat fajny, jest to wersja stereofoniczna. Wzmacniacz mocy jest tutaj na układzie TDA dosyć fajnym, 7050, jeżeli dobrze pamiętam, ta mała kostka 8-nóżkowa tu z boku. Naprawdę rewelacja. No niestety trzeba to będzie wyczyścić z tej kalafonii topnika, bo to pan Chińczyk tak chaotycznie porobił. Nie mam zielonego pojęcia, jak jest ta płytka zestrojona. No trzeba to będzie zweryfikować po prostu i zobaczyć. Siema Fabi, siemaneczko. Tak więc będziemy mieli fajną możliwość kiedyś to przetestowania. Zresztą mam tych zestawów trochę, tych właśnie kitów, tych radyjek do testów, do różnych innych tam rzeczy, ale najważniejsze, mamy pełny układ miernika częstotliwości, tak zwanej herzmiarki, już nowoczesnej herzmiarki. Jest super sprawa i Marcin, powiem Ci, że tutaj preskalera nie potrzeba. Układ, który tutaj jest zastosowany, to jest ten układ, który tutaj widzicie w opisie. Wiecie co, dla przypomnienia, jak chcecie, to mogę Wam PDF-a jeszcze raz pokazać. Poczekajcie. Tylko niech go tutaj przeładuję do OBS-a. Momento, poczekajcie. To jeszcze raz Wam opowiem o tym układzie. Czekajcie, przechwytywanie okna. Okno 3, wybór. O. Dobra. Coś tam pyknęło. To jest właśnie, Marcin, ten układ. O, Crazy się pojawił. Siemaneczko, siemaneczko, witaj. To jest właśnie ten układ, o którym Wam tu wspomniałem. Jest to, tak jak widać, SC3610. Jest to taki układ w postaci, no, w wersji, którą ja posiadam, jest w postaci takiego kleksa na płytce i taka druga płytka jest na niego tutaj po prostu nalutowana. Jest to układ, nazwijmy to all in one. Zarówno mamy w nim preskaler właśnie częstotliwości, jak i zegarek z funkcją alarmu. I mamy, tak tutaj widać,
częstotliwość FM do 150 MHz, opcje częstotliwości AM do 30 MHz. Minusem tych układów jest to, że one potrzebują do współpracy właśnie specjalne wyświetlacze, no 3 składowe, 13 różnych segmentów, niestety, więc nie można stosować multiplexowania, więc tu jest ten problem, ale wyświetlacze są dostępne, można kupić, no chociażby u panów Chińczyków, tam kosztują 5 zł, specjalne takie dedykowane wyświetlacze. Najfajniejsze jest to, że mamy możliwość współpracy zarówno na częstotliwości 10, 7 jak i 70 kHz, czyli zarówno kostki właśnie CXA, tak jak mamy chociażby w Lenie trójce, więc nie ma tutaj najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o pomiar. Jak również to, co Wam tu pokazywałem, będziemy robić na tych kostkach SC3610D. One działają z częstotliwością 70 kHz, tak więc będziemy sobie tutaj tego częstotliwości mogli przełączać. Po to właśnie zastosowałem przełącznik na naszym układzie. Zegar w czasie, jak to się mówi, 12-godzinnym. Zasilanie 1,8 do 3,3 V. My będziemy używać na chwilę obecną do testów po prostu koszyk z bateriami, ale będzie założony też stabilizatorek. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. Prosty układ, słuchajcie, nic nieskomplikowanego. Teraz Wam pokażę wersję połączeń, bo to oczywiście konfiguracja pinów dla różnych częstotliwości, słuchajcie, dla offsetu, no po prostu jak dla mnie po prostu bardzo fajny, słuchajcie, ciekawy układzik do wykorzystania. Zresztą na pewno w niektórych radyjkach, które mieliście gdzieś w ręku, na pewno był on zamontowany. Tu jest kwestia tematyczna, jeżeli chodzi o wyświetlacze, jak są sterowane. Właśnie, mamy 3 po prostu segmenty, jak gdyby 3 sekcje, do tego mamy ileś segmentów, one są przemieszane niestety. Ale najważniejsze, to co wspominałem, zobaczcie, to jest prototypowe, takie tutaj testowe połączenie aplikacyjne. Oczywiście układ radia, UKF-u, oczywiście SC3610D. To są te kostki, które tutaj Wam pokazywałem. Mam na całym takim pałąku, mam tu z 30-40 tych kostek. Do wykorzystania będziemy sobie też jakieś tam układy, słuchajcie, później składać. No i oczywiście tutaj mamy nasz układ tego całego miernika częstotliwości. Mierniczek podpięty na żywca, bo to jest ciekłokrystaliczny do układu. Kwestia alarmu, wybudzania, sterowania, możliwość ustawienia godziny. My akurat tutaj godziny nie mamy wyłączoną. No i zobaczcie, kwestia podpięcia, oczywiście AM jest wyłączony, jest tutaj podłączony do minusa. Zasilanie z 3,3 V. Wejście częstotliwości przez prosty właśnie układ wzmacniacza, coś podobnego właśnie co my tutaj budujemy. No i układ i częstotliwość jest tu pobierana z oscylatora z diody pojemnościowej BB910. Podobnie będzie tutaj u nas. Więc układ, jak to się mówi, jest banalnie prosty, słuchajcie, przełącza sam, ma szeroki pomiar częstotliwości. Jeżeli ktoś będzie chciał go użyć właśnie do pomiaru częstotliwości zakresu AM, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli ktoś będzie chciał używać go do FM-a, też nie ma najmniejszego problemu. Tak więc układ jest naprawdę na tyle uniwersalny. Kwestia tylko odpowiedniego podłączenia pinów, przełączania, więc mamy naprawdę ciekawy układ, jeżeli chodzi o pomiar właśnie częstotliwości.
Tak to mniej więcej tutaj, Marcin, wygląda. No, polecam, mówię, w każdym jakimś chińskim radyjku z wyświetlaczem, z częstotliwością na pewno ten układ spokojnie można znaleźć, a jeżeli nie, ja potem na nasze forum dyskusyjne, słuchajcie, wrzucę linka z aukcją, gdzie można te wyświetlacze kupić. One kosztują w granicach 20 zł, 20-30 zł, zależy u kogo. I wystarczy, słuchajcie, podłączyć, zrobić sobie prosty układ wzmacniacza i nie ma problemów, jeżeli chodzi o pomiar częstotliwości. Mówię, w tej chwili właśnie składamy sobie właśnie ten prościutki układ, żeby móc podłączyć się właśnie do jakiegoś tam typowo radyjka z UKF-em, tak to Wam wspominałem, a później Wam pokażę, jak można będzie ten układ wdrożyć i podłączyć chociażby do naszej unitry, do odbiornika na przykład Leny i cieszyć się odczytem częstotliwości na właśnie takim naszym starym klasyku. Tak więc zapowiada się, słuchajcie, ciekawie. Wykorzystamy sobie nasze tutaj wyprowadzenia od rezystorów, które są dłuższe. Do połączenia nie będę tyle tej musiał lutować. Tak, dokładnie, Marcin. Tutaj jest ten duży plusik właśnie, że nie trzeba żadnej kombinacji właśnie z pomiarową cewką, chociaż wiadomo, no jak to woli, no można tak. Tutaj mówię, układ działa naprawdę bardzo fajnie. Mówię, słuchajcie, jeżeli wszystko ruszy, jeżeli będzie... nie powinno Fabi tutaj być z tym najmniejszego problemu, z tego względu, że układ, który dobudowujemy do tego układu, będzie, jak to się mówi, miał bardzo mały wpływ na rozstrajanie tego układu. Nie będzie problemu, jeżeli ta częstotliwość nam będzie uciekała. Nie ma czegoś takiego tu w tym przypadku. A jeżeli by coś się działo, zawsze można sobie podłączyć układ, minimalnie dostrajasz i układ jest już dostrojony do tej częstotliwości i to wszystko będzie fajnie śmigało. Potrzebuję teraz tak, rezystor 100 kg. Wiecie, fajno się z Wami tutaj rozmawiam, ale też muszę się skupić teraz na lutowaniu, bo samo się nie polutuje niestety. Czegoś takiego jeszcze, jak to się mówi, nie grali. Zakres pomiarowy, Marcin, jest do 150 MHz. Więc jeżeli będziesz chciał stroić odbiornik UKF, który ma dolny zakres UKF-u, nie ma najmniejszego problemu, będzie działał.
Dobra, mniej więcej to już w tej chwili tak to wygląda. Tak, zgadza się, Marku. No, nasi, jak to się mówi, wschodni bracia mają naprawdę łeb do takich układzików, naprawdę. Powiem Wam tak, jeżeli ten układ zadziała, mogę przygotować płytkę dedykowaną pod ten prosty układ wzmacniacza z wyświetlaczem. Zamówię prototypy u naszego sponsora, który sponsoruje mój kanał. Przyjdą wersje prototypowe i w razie W będzie fajna płytka dedykowana pod te wyświetlacze. A jeżeli ktoś jest zainteresowany, to firma NextPCB, linki są w opisach. Możecie się zarejestrować, moi drodzy. Na dzień dobry, na przywitanie. Są tam profity, ileś dolarów do wykorzystania na pierwszą płytkę. Tak więc zachęcam. Dobra, teoretycznie drugą część naszego członu układu pomiarowego mamy przygotowaną i teraz przechodzimy do części tej początkowej. I teraz tak, z kolektorka co tutaj możemy nawet tak po skosie zrobić, to nie jest problem. Dobra. Dobra, drugi kondensatorek między pierwszym a drugim tranzystorem jest już podlutowany. Tak to tu mniej więcej się prezentuje. I teraz tak. Potrzebujemy rezystor 220, to mam akurat.
Fabi Aixion, oni się cenią za tę stację, więc też patrzyłem ostatnimi czasy właśnie na Axiona i no, ceny mają zaporowe co niektórych modeli, a jeszcze teraz wyszły jakieś ciekawe modele, które są takie multistacje, ale naprawdę fajne mają pomysły odnośnie tych niektórych stacji, ale kurde, cenowo masakra dosłownie. O, to dziś pamiętasz może ile płaciłeś za tą stację, co posiadasz? No to już dokładnie cena to jest właśnie kosmos, jeżeli chodzi właśnie o te właśnie dwustanowiskowe. O, JBC to powiem szczerze, chciałem sobie na początku kiedyś kupić, ale doszedłem do wniosku, że nie będę przepłacał za stację. Jedyne co mam, to tak mi się kolba dobrze lutowało, że kupiłem sobie zamiennik kolby dosłownie JBC do grotów T12 i powiem wam, że jest bomba tutaj. Jest to wystarczające. A z samych grotów właśnie typowo tutaj mam T12 i gdzieś mam tutaj jeszcze C245, mam test całe mnóstwo. Ostatnio, słuchajcie, musiałem kupić ten grot typowo taki fajny, mogę zaraz go wam pokazać, dedykowany pod lutowanie padów do PSki, bo coraz więcej mam takich zleceń na szybko. Bartek, poratuj, bo trzeba szybko pada zrobić. No to mówię, dobra, no to już też tego bardzo dużo zaczynam ostatnimi czasy robić. Czekajcie, gdzie ja go wrzuciłem, żebym dobrze... O, tu jest szkatułka, momencik. O! Musiałem sobie kupić, mówię, tu jest znówka T12 PS5, nakręcany właśnie na grot. Tutaj jak widać, mogę wam przybliżyć, o, jest ta końcówka, która wspomaga wylutowanie całych manipulatorów właśnie w padach od PSki. Nie trzeba odsysać, kombinować, podgrzewany jest cały pad, cały manipulator od razu. W tej chwili się cyk, podgrzewa, wyciągasz, nie ma problemów, oczyszczasz pady bez jakichś kombinacji. Naprawdę bardzo fajny grocik. No dokładnie. Jeżeli chodzi o groty do stalaków z dzisiu, to wiesz co, tu mam taki płaski akurat. Musiałem sobie kupić nowy, bo jeden mi niestety gdzieś go zapodziałem. O, też mogę, jeżeli mamy taką wspominkę o grotach, to proszę bardzo. To jest nówka, cewka, jeszcze nie używany ani razu. Mamy nówkę, o, nowiutka grzałka. Z tej strony jest właśnie do nakręcenia. I tutaj akurat mam w zestawie dwa typy takich szkatułek, proszę bardzo, o. Jedna jest mosiężna, druga jest typowo pocynowana. Tam mosiężną bardzo dobrze się używa do lutowania taśmy od matryc, gdzie podgrzewa się taką specjalną taśmę przewodzącą, która ma w sobie te drobinki, które przewodzą sygnał, jak to się mówi, i dzięki temu wyświetlacze te działają.
Więc mam też coś takiego akurat. Dziś miałem jeszcze jedną do wylutowywania kostek biosu, też taką fajną, ale gdzieś mi to znikło. Też dosyć fajna, fajny grot, ale mówię, leżał dziś teraz już w kartonie, w magazynie, bo to wszystko w trakcie przeprowadzki zostało wrzucone do kartonów i człowiek się teraz niestety będzie, w razie potrzeby będę niestety zmuszony jak coś szukać. Dobra, lecimy dalej z naszym układem. Mam kolejny tranzystor, czyli nasz pierwszy. Wejście sygnału na bazę. To będzie coś takiego. Ale z tego co pamiętam, można w chwili obecnej, jakbyście szukali, są dostępne takie dosyć fajne groty właśnie do scalaków, do ośmionóżkowych, do sopów, do dipów, ale widziałem to na jednej stronie, wam powiem, i cenowo wychodziło 23 do 40 euro za sztukę dosłownie, no po prostu cenowo zaporowo. Ale na upartego, słuchajcie, jeżeli by była potrzeba i by trzeba było mega coś konkretnego lutować, no to według mnie czasami warto w ogóle, wiecie, wydać te paręnaście złotych, ale mamy wtedy pewność, że groty, które używamy, są w 100% przez nas wykorzystane. Tak tu Fabi właśnie też napisał, no, groty właśnie JBC, no one są naprawdę super. Co ciekawe, czasami jakbyście chcieli używać zamienników JBC grotów do oryginalnej stacji, czasami to nie chce działać prawidłowo, są jakieś problemy z tymi grotami, no cuda niewidy się dzieją. No dokładnie, Marku, jak do pracy zawodowej to naprawdę niedrogo, warto wtedy zainwestować te parędziesiąt złotych, zamówić sobie tam powiedzmy konkretne groty, które wykorzystujemy, czyli to właśnie pod dipa. I mówię, jakieś specjalnie kupiłem, bo dużo biosów robiłem do płyt głównych, to właśnie zamówiłem sobie grocik właśnie do kostek SOP 8. Wykorzystywałem tak, że jak trzeba było niestety z płyty głównej kostkę wylutować, no to kosteczkę się wylutowało. I powiem szczerze, przy pierwszych 3 naprawach, powiedzmy, taki zakup grota mi się po prostu już zwrócił wtedy. Człowiek się mało kombinował, mało męczył. Jedno, nazwijmy to ładne smergnięcie grotem, po prostu układ ściągnięty. Dobra, teraz musimy sobie spolaryzować naszą bazę. Dobra. I zaraz wam pokażę, moi drodzy, jak to u nas tutaj wyszło. Mówmy się, że wszyscy używamy hobbystycznie, bo wiecie, skarbówka patrzy, więc używamy hobbystycznie naszych narzędzi, nie zarabiamy na tym. Tylko dokładamy do tego interesu.
Dokładnie, dokładnie, Zdzisiu. A właśnie, Marek, miałem się pytać, filmik już nagrałeś z unboxingu, czy jeszcze nie? Powiem tak, mogę Wam powiedzieć i zdradzić już, że dzisiaj przyszła oficjalnie pierwsza partia 10 nowych kubków, już zamówiona. Jest w kartonie, czeka na otwarcie. Więc na pewno też zrobię mały unboxing tego dużego zestawu. Na razie zestaw, który jest czarny. Tak jak mówiłem, warto wspierać kanał Serwis Elektroniki z prostego względu, że chociażby będzie można otrzymać za długą współpracę wspierającą nasz kanał, na przykład kubeczki do kawy, czy chociażby inne później jeszcze też rzeczy, które będą dostępne. Siemanko, siemanko Robert, witaj. Tak więc zachęcam, moi drodzy, do wspierania kanału, dołączenia do naszego tutaj grona osób lubiących elektronikę i nie tylko, zaczynając od naszej klasycznej analogowej elektroniki, aż po elektronikę cyfrową, której też coraz częściej u nas gości na kanale, a dzisiaj też w nocy wjedzie fajny short, typowo związany już z lampami na nasz kanał. Tak więc, jak widzicie, kanał się mocno rozwija. Dobra, słuchajcie, jeżeli nigdzie nie dałem ciała i wszystko polutowałem, wygląda to obskurnie, boże, jak to brzydko wygląda. Już widzę, gdzie dałem ciała. Nie podłączyłem plusa zasilania do wskaźnika. Tak się zapędziłem, że podłączyłem zasilanie do części wzmacniacza pomiarowego, a nie podłączyłem zasilania do części samego wskaźnika, samego miernika. Dobra, oczywiście znowu kropka ceny. Wygląda to obskurnie, ale to jest lutowanie na pająka. Padzik do padzika. Słuchajcie, wyszło mniej więcej tak. Nie wiem, czy ładnie, czy brzydko. Cały wzmacniacz pomiarowy mamy złożony. Od drugiej strony wyszło tak.
O, super. Haha, dobre Marcin, dobre. Pamiętaj, że ja tych płytek podwójnych, tych akurat nie lubię, bo one, jak widzicie, lekko przylutowanie i już na przykład tutaj wychodzą te kulki z cyny. Otwory są metalizowane, ale nie problem. Dobra, czyli tak, zasilanie po tej stronie mamy. Ja sobie na szybko układ zweryfikuję, czyli tak, emitery są podłączone. Na bazę mamy wejście z kądzia, do tego rezystor, który jest spolaryzowany z drugiego rezystora. Dobra, z kolektora ciach do plusa. Z tego punktu idziemy kondensatorem na bazę naszego drugiego tranzystora. To się zgadza. Tutaj mamy rezystor również, który polaryzuje nam bazę. Zgadza się. Emiter do minusa. Kolektor przez rezystor do plusa i wyjście kądziem na wejście pomiarowe. No to teoretycznie, słuchajcie, chyba mamy to. To jakby nie patrzeć, możemy podłączyć nasze zasilanie. Oczywiście mówię, na razie lecimy z baterii. Nie chce mi się dobudowywać teraz układu stabilizatora. Powiem wam, że układ chyba zadziałał, bo momentalnie miernik się wyzerował. Mamy możliwość i działa nam to. Czyli przełączanie naszego tutaj trybu pracy miernika również działa. I teraz pytanie zasadnicze, czy nasz układ jakoś tam reaguje, jak dotkniemy, a reaguje. Czyli jak podam sobie, dotknę wejścia tutaj od kądzia, o, widzę, że zaczyna układzik coś tam drgać. Czyli teoretycznie, słuchajcie, wygląda na to, że układ nam reaguje. To mogę wam pokazać, czekajcie, spróbuję. Mówię, on jest zasilany z 3V. Zobaczcie, tylko dotknę wejścia pomiarowego, czyli naszego kądzia. Jak widzicie, układ już... Moment. Bo nie widzę, gdzie go tutaj dotykam. Dalej. Czyli wejście na pewno jest czułe, układ reaguje. Możemy spróbować, słuchajcie. Wykorzystamy do tego ten nasz tutaj duży generator, który mam. I zaraz możemy zobaczyć, czy coś nam układ pokaże. Tylko muszę dostać się, słuchajcie, kalibrować tego nie trzeba, bo on już jest skalibrowany, Marcin, więc tutaj nie ma problemów. Kwestia tylko teraz tak, gdzie ja mam zasilanie od generatora? To jest najgorsze, bo dawno go nie używałem. Dobra, tu mam zasilanie.
Dobra, i weźmy sobie tutaj jakiś prosty przewód BNC, coś tutaj mam. Marcin, tutaj jest tak, że układ... Tak? Jo, dobra, trafiłem w dobry przewód, mamy generator włączony. Sam układ, ten, który jest tutaj pomiarowy, on ma wbudowany kwarc. On działa na zasadzie tutaj też kwarcu. Proszę, jest mały kwarc zegarkowy. Retrowarsztat, siemaneczko. Teraz sobie zobaczymy. Spróbujemy go sobie jakoś odpalić teraz. Muszę to sobie teraz tak. Jak ja mam tu w ogóle napięcie na tym generatorze ustawione. Zróbmy tak. Częstotliwość 100 MHz ustawmy. Amplitudę zróbmy 80. Nie wiem, czy to będzie wystarczające. Zaraz zobaczymy. I się nam tutaj okaże. Wiecie co? Ja bym sobie... A, teraz już za późno. Nie podlutuję akurat. Mam jeszcze za niskie napięcie. Czekajcie, sobie zmieńmy. To jest tak miniaturne, słabe napięcie, mówię, to jest napięcie, które wchodzi bezpośrednio na głowicę. O, proszę Marcin, dla Ciebie, czekaj, może przybliżę to. Ustawiłem 100 MHz na generatorze. Poczekaj. I jak dotknę, widać, proszę bardzo, mamy zerowe, dotykam. Moment. Proszę, 100 MHz. Zrobimy sobie 100, czekaj, źle, anuluj. Zróbmy tak, częstotliwość 108 MHz. Proszę bardzo, 108 MHz. Wiecie co? Ja bym to spróbował zrobić może jeszcze inaczej. Podlutuję sobie kawał kabelka i krokodylkiem sobie chwycę i będziemy sobie programować częstotliwość bezpośrednio na generatorze i on będzie się zmieniał. Wiecie co? Dajcie mi chwilę. Muszę się znowu przełączyć, bo niestety, jak to się mówi, szef w dziurawych butach chodzi. Brakuje mi jednego, dosłownie słuchajcie, jednego gniazdka mi brakuje, żeby wziąć, podłączyć generator tutaj. No i człowiek kombinuje. Zaraz Marcin ogarniemy, tylko poczekaj, muszę zrobić sobie proste podpięcie pod ten układ. O. Dobra. Ok.
Mamy nasze podpięcie. Dobra, jeszcze raz odpinam kabel, podpinam się pod znowu generator. Dobra, teraz tak, przybliżę tutaj tak, żebyście to widzieli, co sobie, gdzie to jest ta mysza. Proszę bardzo, mamy 108. I teraz tak, ja sobie ustawię, że będę częstotliwość zmieniał. Proszę bardzo, lecę na generatorze z częstotliwością 107, mamy 107, no 1, pewno gdzieś coś nam delikatnie nie drga. Błąd pomiaru. 106 i lecimy w dół. 102, 101, 99,8, no minimalnie przeskakuje. Ale to jeszcze może być kwestia taka, że poczekaj, spróbujmy sobie zrobić inaczej jeszcze jedną rzecz. Dam trochę wyższe napięcie. O. Tu jest za niskie napięcie. 90. O. Musiałem dokalibrować sobie napięcie wyjściowe z generatora. Ok, lecimy w dół. 97,4. Nie Zdzisiu, ja tu na generatorze ruszam jogiem i po prostu jak przeskakuję, to tak się to przełącza. 95 jest 95. Dobra, 50 MHz. Mamy 50 MHz. Rozumiem, że chodziło o to Marcinowi, proszę bardzo. Chcesz, Marcin, 60 MHz? Proszę bardzo, mamy 60 MHz. Chcesz 65 MHz? Mamy 65 MHz. Chcesz... Dobra, no to przelećmy sobie cały dolny zakres dla Marcina, proszę bardzo. Oczywiście możemy się przełączyć w drugi tryb, jak to się mówi, naszego tutaj z pracy tego wyświetlacza, ale widzicie, on już w tej chwili działa z częstotliwością 70 kHz. Mimo że mam na generatorze inną częstotliwość, on nam pokazuje, mam tak, 77 MHz, on nam pokazuje 66. Jak przełączę sobie na 10.7, proszę bardzo, dla FM-a, to poczekaj, Marku, włączymy tak, FM całkiem 30 MHz, proszę bardzo, specjalnie dla Marka 30 MHz i lecimy w dół. Dobra, będę hardcorem. Damy radę 10 MHz? Proszę bardzo, mamy 10 MHz, specjalnie dla Marka. Jest 10 MHz? Jest 10 MHz. Ten dryf, który jest, to jest kwestia, że musiałem tutaj napięciem, amplitudą wyjściową odpowiednio ustawić, żeby miernik był dokładnie dla danego napięcia. O. Bo pamiętajcie, że ja mam ten generator profesjonalny, mój duży, który tutaj jest do pomiarów radiowych, więc ja mam tutaj możliwość bardzo dokładnego regulowania napięcia wyjściowego dla głowicy, więc no, kwestia naprawdę dedykowanego ustawienia. Jak zjadę naprawdę z bardzo niskim napięciem, no to jak widzicie, nasz miernik już głupoty pokazuje.
Teraz mam czułość, powiedzmy, wejścia głowicy leny, no to mam 3 MHz na przykład, mimo że mam 10 ustawione. Ale dobra, ustawmy sobie z powrotem 90, proszę bardzo, i lecimy z częstotliwością dalej w dół. 8 MHz, no tutaj już widzę, że już są przekłamania, czyli nasz układ musiałby dostać troszkę wyższe napięcie wejściowe. Dobra, minimalnie podbiłem napięcie na wyjściu z generatora. No to lecimy dalej z częstotliwością. 7 MHz, 6, 5 MHz. Dobra, mam 5 MHz z generatora. Proszę bardzo, dałem większe napięcie wyjściowe z generatora, 5,1 MHz. Marcin chce 10,7. Dobra, zróbmy sobie 10,7. Proszę bardzo, mamy 10,7. Tylko czekaj, napięcie podbiję na wyjściu. Proszę bardzo, mamy te 10,7 na wyświetlaczu. Tak, dokładnie Marcin, on ma na plus 10 MHz offset właśnie dla częstotliwości. To jest to, co pokazywałem na tym datasheetie. 97. A to, co mnie interesuje, to jest 80, powiedzmy, mamy 88 MHz, pokazuje naprawdę, widzicie, super. To jest to, co pokazywałem w PDF-ie, Marcin. Poczekaj, włączę jeszcze raz tego PDF-a. Czy ja tutaj to mam? O! Poczekaj. Na przycisku ja sobie wyprowadziłem możliwość sterowania offsetem, jaki ma być do regulacji. O, proszę bardzo, widzisz, to jest to, o co pytałeś. Mamy wersje typowo sterujące i jak mam inaczej, to mam plus 10,7. Jak go załączę, to mam 70 kHz. No oczywiście tutaj w trybie dla zakresu AM to mamy oczywiście 4,55 kHz. Tam idzie to przekłamać na 4,56, więc nie ma też problemów, więc działa to. A tutaj jest zakres pomiarowy od 11 MHz do 100 MHz w trybie high, co 10 kHz z rozdzielczością 1 kHz. W trybie low od 11 do 150 MHz, to co Wam mówiłem, z rozdzielczością 10 kg w zakresie przełączania co 100 kHz. No i tak jak widzicie, nasz wyświetlacz daje radę tutaj, więc nie ma najmniejszego problemu. Mamy 88, czyli tak będziemy chcieli sobie regulować częstotliwość naszego radyjka. Proszę bardzo, zmieniam częstotliwość na generatorze. 92 MHz, proszę bardzo, 92. Lecimy dalej. 95 MHz, proszę bardzo. Dziewięć 6. 9,7. Tak więc jak widzicie, mamy możliwość pomiaru 92 i to wszystko, słuchajcie, zasilane z 3V. Tak więc no, nasz miernik częstotliwości radiowej, jak widzicie, działa. Sprawdził się, czyli pomysł na taki nowoczesną, nazwijmy się, herzmiarkę mamy. Układ działa. Nie trzeba nic specjalistycznego do tego układu dokładać. Zbudowaliśmy sobie taki, jak widzicie, prosty układ
wzmacniacza częstotliwości na chińskich tranzystorkach WC, czyli S9018. Miałem takie z wylutu, więc poszły do naszego układu. Przełącznik trybu pracy naszej tutaj, jeżeli chodzi o wyświetlacz, więc mamy naprawdę bardzo fajne tak, dokładnie, można by do amatora, słuchajcie, no możemy sobie przygotować coś takiego. Mam tutaj jednego amatora, który jest, jak to się mówi, w stanie opłakanym, więc nie widzę problemu, że możemy układzik przygotować, możemy tak go przystosować, żeby mierzyć częstotliwość. Po prostu raz, że mamy skalę, to możemy sobie jeszcze wstawić cyfrową skalę, więc nie ma problemu. I jeden jeszcze tutaj mam, więc można sobie potestować, więc jak na przykład amatora, chociaż myślałem, żeby zrobić psikusa i mam gdzieś lenę trójkę, obudowa jest już z wytartymi opisami. Dzięki Zbisiu, że byłeś, dzięki wielkie. Mamy wytartą obudowę na druki, no to wpadłem na pomysł, żeby w tej lenie po prostu wyciąć otworek z boku, gdzie jest logo, wstawić taką skalę z boku i mamy po prostu lenę z cyfrowym odczytem częstotliwości. Mamy 100 MHz ustawione, zobaczcie, równiusieńko 100 MHz na wyświetlaczu. Naprawdę rewelacja. Prosty układ pomiarowy, mamy nowoczesną herzmiarkę, naprawdę godne nowoczesności. Wiadomo, moglibyśmy stosować układy, nie wiem czy pamiętacie, układy takie Sanio były, LC, nie pamiętam teraz, 76 albo 72 coś, do których był też jeszcze preskaler, układ LB39 chyba 00, nie pamiętam dokładnie, chociaż mam te układy tutaj też w pudełkach. No ale tam był też zabawa po prostu, to było często w odbiornikach samochodowych, też było dostępne w odbiornikach Diory na przykład, nie wiem czy pamiętacie, jakieś zielona skala, tam właśnie były te układy Sanio, też te poprzednie wersje właśnie herzmiarek, a my sobie zrobiliśmy, jak widzicie, prostą, fajną herzmiarkę, ale to nie wszystko, słuchajcie, mam taki układ, mogę zaraz wam pokazać, on jest kiedyś, dawno temu kupiłem, mam coś takiego, na zasilanie 9 V, tu jest jakaś admega czy coś, nie pamiętam dokładnie co to tutaj było, mikrokontroler, teoretycznie odpalamy, prosty miernik częstotliwości, mamy 0,0, jedno wejście pomiarowe, niestety problem jest tutaj taki, że jest potrzebny dosyć mocny sygnał wejściowy. Teoretycznie przypuszczam się, że jakbyśmy teraz podłączyli ten miernik, który tutaj w ręku trzymam, do tego wzmacniacza, który tutaj zbudowaliśmy, to układ będzie działał, więc nie potrzeba żadnych innych tutaj specjalistycznych układów dokładać. Wystarczyłoby ten układ, nawet zasilania 9V baterii, tutaj jest stabilizatorek 5V, więc można by z niego ukraść 5V, zasilić ten nasz wzmacniacz pomiarowy i mielibyśmy też taki prosty, fajny tutaj miernik częstotliwości. To jest, mam tych mierników też jeszcze chyba ze 2 albo 3 sztuki, kiedyś nie pamiętam kupiłem, fajne do niektórych pomiarów. Tak więc jak widzicie, udało się, czyli pomysł na zbudowanie nowoczesnego miernika częstotliwości dla potrzeby właśnie odbiorników, super sprawa. Tak więc ja go sobie tutaj odłączę, bo oczywiście nie chcę za chwilę mieć problemów, że uszkodzę sobie swój generator. 100 MHz, zmniejszmy amplitudę na wyjściu, dobra. Jeżeli chodzi o wyświetlacze 7-segmentowe, wiesz co, poczekaj Marcin, to Ci zaraz coś jeszcze pokażę. Ale to możemy do tego tematu wrócić w jakimś kolejnym materiale.
Jeżeli chodzi o wyświetlacze, proszę bardzo, tutaj mam taki miernik do, jeżeli dobrze pamiętam, 1,2 GHz, coś takiego. Jeszcze jak widzicie, on jest zalakowany, on nie jest jeszcze otwarty. O, mamy taki tutaj na jakimś sterowniku zasilanie 12 V, jakiś preskaler. Powiem Wam, że oczywiście możliwość tutaj sterowania 2 przyciskami. Układ też, słuchajcie, ciekawy. Jak coś, to będzie okazja, to mogę Wam potem przygotować osobny materiał o tych właśnie miernikach. One przychodzą wstępnie skalibrowane, ale powiem Wam, że tak jak wspomniałem, one tutaj posiadają zestaw 4 takich podkówek. Zobaczcie. Dla świętego spokoju mam gdzieś też rozpiskę i warto wtedy taki układ po podłączeniu do wzorca dokładnie jeszcze dokalibrować sobie i wtedy mamy pewność, że ten układ działa, ten miernik naprawdę działa perfekcyjnie, jak na takie, nazwijmy to, warunki nasze amatorskie. Więc też tutaj mamy takie fajne, nie pamiętam, to był chyba zielony, jakby nie patrzeć, układ, więc też takich mierników mam trochę. Budowa. Nie, Marku, to nie to. Ten jest do 1 GHz. 70 MHz to masz tutaj ewentualnie zakres, który możesz włączyć bądź przełączyć. Więc tutaj bez najmniejszych problemów Marek może spokojnie uzyskać i mierzyć wysokie częstotliwości. Można też mierzyć częstotliwości radiowe, tylko kwestia jest taka, że też polecam zastosować właśnie mały, prosty wzmacniacz częstotliwości do tych mierników, bo one są niestety, potrzebują większy sygnał wejściowy, a jeżeli ktoś mierzy typowo, powiedzmy, cewką pomiarową na cewce heterodyny, no to niestety ten sygnał musi być wstępnie jakoś wzmocniony, chociażby tak jak myśmy sobie tutaj zrobili na naszym, jak widzicie, układzie, gdzie zastosowaliśmy prosty układ wzmacniacza częstotliwości. Układ naprawdę zadziałał. Mamy możliwość regulowania trybu pracy zarówno 10,7 jak i 70 kHz, więc układ naprawdę super. Mamy w tej chwili 1/10 MHz na wskaźniku. Układ reaguje, jak widzicie, dotykam palcem, go wzbudzić, układ coś tam zaczyna mierzyć, ale najważniejsze co? Układ działa. Tak więc wiemy, że naprawdę pomysł, który tutaj mieliśmy, godny polecenia. Tak więc jak widzicie, mamy kolejną taką nową tą herzmiarkę, którą można wykorzystywać do pomiaru chociażby częstotliwości. W kolejnych odcinkach, moi drodzy, będziemy odpalać sobie te płytki radiowe, które nam widz przesłał. Podłączymy sobie ten miernik pod te płytki, zobaczymy, czy te płytki w ogóle działają, czy nie działają. Ja tak już wam przedwczoraj wspominałem, że przejrzałem sobie te płytki na takim większym zbliżeniu i mniej więcej przypuszczam, co może nie działać, dlaczego to widzowi nie chce te płytki radiowe nie chcą działać, ale mówię, na razie to zatrzymam dla siebie. Przelutujemy, układy ściągnę, polutuję je na nowo, bo tutaj widzę, są pewne niedoluty, takie dla mnie podejrzane troszkę, więc zrobię to po swojemu.
i pod to podłączymy, słuchajcie, no właśnie ten wskaźnik częstotliwości. Będziemy wiedzieć, czy układ w ogóle działa, czy przypadkiem te kostki nie są czaśnięte, trefnięte i będziemy mogli w takim sposobie pomóc widzowi. Moi drodzy, słuchajcie, no mamy godzinę 47 na liczniku. Jak widzicie, naszego live'a udało się dzisiaj już w tej części finalnie skończyć. Zbudowaliśmy to, co nam najbardziej zależało. Układ ruszył, jak widzicie, z kopyta. Bardzo się widzę, Wam tutaj ten układ podobał. Materiały, linki, nawet ten schemat, zrobię zdjęcie, wrzucę, będzie dostępne na naszym forum dyskusyjnym. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie, słuchajcie, złożyć. Nie ma problemu. Rzucę Wam linki do AliExpressa, gdzie się te układy wskaźników można dorwać. I w razie W, po połączeniu z takim prostym układem wzmacniacza pomiarowego na 2 tranzystorach wysokiej częstotliwości, układ jest gotowy, jak widzicie, do pracy. Tak więc już w najbliższym odcinku naszego live'a, streama, będziemy sobie to podpinać i będziemy sprawdzać, czy te płytki radiowe po prostu fajnie śmigają. Moi drodzy, mamy godzinę 22:20. Ja już dzisiaj nic ciekawego dla Was nie mam. Tak więc, moi drodzy, na dzisiejszą część byłoby to wszystko. Jest to druga część naszego materiału odnośnie herzmiarki nowoczesnej na układzie SC3610. Tak więc, moi drodzy, serdecznie wszystkim osobom bardzo dziękuję za przybycie na dzisiejszego streama. Dzięki za lajki, dzięki za łapki, dzięki za komentarze. Pamiętajcie, zostawiajcie komentarze pod materiałami. Dla YouTube'a to jest warto, bo YouTube po prostu widzi, że coś się ciekawego dzieje. Również dziękuję wszystkim osobom, które dawały ostatnimi czasy znowu łapki w dół. Powiedzmy, mam tylko tyle, że niestety ja się i tak nie obrażam. Przynajmniej YouTube widzi, że nie jest to sztuczne, są jakieś negatywne też łapki, ale przeważnie jest 1, 2 łapki. Przypuszczam, że to są te same osoby w kółko, nie wiem, czy zazdroszczą, czy nie. Mówi się trudno, nic do Was nie mam, ale przynajmniej dziękuję również za te łapki negatywne. Pamiętajcie, moi drodzy, również o tym, że możecie wspierać kanał. Możecie postawić kawę, możecie postawić tipa, dołączyć do osób wspierających. Tak więc zachęcam, jeszcze raz zachęcam, bo dzięki temu kanał się rozwija i jestem Wam w stanie coraz ciekawsze, fajniejsze rzeczy pokazywać na naszym kanale. Tak więc, moi drodzy, na to byłoby wszystko. Trzymajcie się, do następnego, hej! Counting down the days to get out, 'cause I need to learn to fall